Witam, dawno nie kręciłem nic o tym, co sprzedał na moich eBayach, ale dzisiaj tylko nakręcę z jednego eBaya, bo ten jest ciekawszy. Dr. Martens przyjął ofertę 4 dychy, kosztowały mnie gdzieś koło 2 dych, więc jakiś tam zysk jest. To było z którejś palety, więc poleżało trochę, bo dawno palet nie kupowałem. 5 dych ofertę przyjąłem na to. Kosztowało mnie, ciężko powiedzieć ile. To jest jedna z kart graficznych, która była kiedyś w mojej koparce, ale koparkę zmniejszyłem tak gdzieś po pół roku kopania do 5 kart z 6, bo mi cały czas wywalało błąd i ona tak leżała, w zasadzie praktycznie nieużywana, więc sprzedałem za 2 stówki. To jest nawet nie zwrot kosztów, ale niech będzie, ktoś się ucieszy. Son of the Kong to jest 8 mm film, który też u mnie leżał z dobre 2 lub 3 lata nawet, no i się w końcu sprzedał. To nie są dobre tematy na sprzedaż, jeśli kogoś to interesuje na handel w internecie. Tu się ucieszyłem sprzedażą. Zaraz powiem dlaczego. 14 funtów, mówię, za spodek i filiżankę. Piękny ruch. A później zobaczyłem to zdjęcie. To był cały set. Spakowanie tego to troszeczkę z pół godziny roboty co najmniej, plus masa stresu, czy dojdzie, czy nie dojdzie i tak w pełnej wersji. Więc porcelanę, to trzeba kochać porcelanę, żeby się tym zajmować. Ja jestem raczej średnim fanem. To jest taki gwizdek to jest dla turystów w zasadzie, to jest jakiego można było kupić. To jest dla marynarzy, marynarski gwizdek, o, można tak to ująć. A tak na próbę wystawiłem, czy się sprzeda w ogóle. Teraz temat, który oczywiście jest dla wszystkich dość dziwnym tematem, czyli CD-ki. Bardzo dużo osób w wieku właściwym powyżej 40 roku życia, właśnie 50 nawet, dalej używa CD-ków i co my tutaj mamy? Musicale. Bardzo się fajnie sprzedają za bardzo rozsądne pieniądze. Więc jak widzicie musicale na CD, nie jakieś tam, wiecie, tam popowe gwiazdy, no to jest dobry temat. Ja kupiłem kilka worków CD-ków od mojego stałego klienta i tam były w zasadzie same musicale i one się bardzo ładnie sprzedają, muszę powiedzieć. Odznaka Royal Artillery. Mam takie dwie. Jedna sprzedana, jedna jeszcze jest dostępna. Od klienta ze sklepu kosztowała mi mniej jak funta. Wedgwood. Nie wiem czy wiecie, zaraz pewnie się pojawi. O, takich talerzyków wszędzie można kupić w cholerę. To akurat są moje zresztą, a wszystkie nawet. Ale takich nietypowych Wedgwoodów jest niewiele dostępnych na rynku. Wedgwood wraca powoli. Jeszcze go można kupić za jakieś śmieszne pieniądze po funcie, po 2, po 3. Nachylcie się na tym, jeżeli będziecie się bawić w ceramikę. Ja jestem fanem, aczkolwiek Wedgwooda lubię. Więc kupuję jak widzę, a często jak jest taki właśnie w ilościach, na przykład karton, to za grosze kupuję i no tutaj chyba 15 przyjem ofertę. Stare żelazka z duszą to się nazywają. Jakby ktoś nie wiedział, to jest takie żelazko, do którego się wkładało rozżarzony węgiel z pieca, żeby wyprasować cokolwiek innego. Wracają troszeczkę do mody. Cast iron, wszystko w zasadzie wraca do mody, więc to jest zawsze dobry zakup. To kupiłem w Charity chyba z 5 albo 6 nowych zegarków. Kosztowały mniej jak 4 funty za sztukę. Już sprzedałem chyba 2 nawet. Także też się można w Charity nachylić. Akurat to jest Charity, który dostaje złoty z Amazona. I właśnie dlatego mieli nowe zegarki. To jest kolejna rzecz dla ludzi, którzy na przykład lubią gry komputerowe. Można przy okazji na tym zarobić i sobie jeszcze pograć. Bo gry komputerowe, ja ich ostatnio sprzedaję wyjątkowo dużo. Co jest dość zadziwiające dla mnie. I w nie najgłupszych cenach. Ja wiem, że to nie ma sensu się w zasadzie bawić w jakieś 8 funtów. Ale mam panią, która wystawia i muszę ją zutylizować do czegoś, prawda? Jak to się ładnie mówi. Bardzo nieładnie to powiedziałem. Co my tutaj mamy? Aha, odznaki. Tutaj kilka odznak od mojego kolegi Adriana kupiłem w zasadzie. Adrian to barwna postać, która wniosła nowy standard do mojego życia. Aczkolwiek chłopak się zna dobrze na militariach, rzadko się myli i robi dużo ciekawych rzeczy. Także to było od niego. Co my tutaj mamy? Aha, afrykańską figurkę
która pojechała chyba do Portugalii. Kosztowała mnie 2-3 funty, coś takiego. Taka dość wysoka jest, ona ma tak z 30 cm. To zdjęcie na szarym tle to jest gąbka. To jest ciekawostka też dla niektórych. Co my tutaj mamy dalej? Aha, tu chciałem się pochwalić tych butów Peloton. Sprzedałem już masę, naprawdę masę. Co sprzedam? Jakieś dochodzą nowe i się sprzedają w miarę szybko. Peloton, sorry. Mapy wybrzeża. To jest dobry temat. Ja ich miałem kilkanaście różnych. Dużo roboty z tym jest, ale kilkanaście różnych map miałem i się, kilkadziesiąt w zasadzie, i już się kilkanaście sprzedało. Wyprzedałem troszeczkę swoich zapasów srebra, co oczywiście było głupim ruchem, bo nie powinienem tego robić, ale sytuacja mi przycisnęła lekko, bo miałem pewną umowę z moim panem, od którego wziąłem pieniądze, że on weźmie do mnie srebro. Ja zakupiłem to srebro dla niego, po czym okazało się, że pan jednak nie chce srebra. Ja musiałem sfinansować z własnej kieszeni zwrot długu plus opłacić srebro i jeszcze w międzyczasie kominek sobie zrobiłem w domu, który zresztą widzieliście na którymś filmie, więc tak się ładnie parę miesięcy temu, w marcu chyba, czy w kwietniu, zakrzebałem troszeczkę finansowo, więc musiałem uszczuplić swoje zapasy srebra. Będę odrabiał, spokojnie, będę odrabiał. I to jest ostatnia chyba rzecz na dzisiaj. Tak, to jest ostatnia rzecz na dzisiaj, to Wam pokażę. To są dwie naszywki. Samodzielna brygada spadochronowa, bardzo rzadkie, tym bardziej, że one są oryginalne. Można kupić masę takich świeżych podrób. Mam je również od Adriana. Kupiłem je z masą innych takich drobnych rzeczy za śmieszne pieniądze. Ja je wystawiłem najpierw za 8 dych i nikt jej nie chciał kupić, ale Adrian mówi: słuchaj, wystaw je od funta, wtedy się sprzeda rozsądnie. On twierdził, że te odznaki powinny za jakieś 200 pójść. No ale dobra, nie poszły za 200, ale poszły za 100, ponad, za 111 funtów. Więc całkiem dobry wynik, jak na coś takiego małego. Fakt, że rzadkie. Ale patrzcie na polskie naszywki wojenne, wojskowe. Zadziwiająco są bardzo kolekcjonowalne, nie przez Polaków również też. Czego nie wiedziałem, ale Adrian jest całkiem dobrym znawcą tematów militariów. Jak jeszcze go nie, jak to się mówi, jak go nie zamorduje, to za jakiś czas będziecie mogli pewnie go usłyszeć na jakimś moim filmie albo zobaczyć na moim drugim kanale, bo chłopak się na militariach zna. A teraz chciałem Wam pokazać, jaki był 31-dniowy turnover. Jakby ktoś nie wiedział, to obroty spadły wszędzie. To ludzie powoli odczuwają kryzys, Brexit i w ogóle, bo ja na przykład jak coś wysyłam za granicę, to są takie koszty, to po prostu mi się nie opłaca. Ja bardzo dużo rzeczy w ogóle nie chcę wysyłać za granicę, bo jak coś sprzedam na przykład za 100, to się okazuje, że ja jeszcze 2 dychy zapłacę podatku, a od całej 100 eBay odliczy mi swoje jeszcze rzeczy, czyli jak coś sprzedam za 100, to się okazuje, że za jakieś 5-6 dych dopiero mogę dostaję dla siebie. Ale dobra, tak jest mniej więcej mój obrót 30-dniowy, czyli 1400 z tego konta akurat jest, załóżmy, gdzieś koło 1000 może dla mnie, więc nie jest jakaś rewelacja też, ale nie jest też najgorzej. Dobra, dajcie znać, co sądzicie, jakiś komentarzyk i zapraszam do subskrypcji. Pożebrałem trochę, o kasę żebrać nie będę. Cześć, pozdrawiam.